there we created separate groups. My guides on the islands were Hayden and Tiffany. Tiffany was, I believe, to be learning. Hayden was showing him the ropes. Tiffany was very inquisitive. Always asking questions, you know. Proud to be a Māori. He was excited to have that trip. He enjoyed going out on the boat. Let's see what it be. He loved hearing all sorts of stories, Māori myths and legends. He wasn't supposed to work that day. He was going to do some shopping. But he was called into work to fill in for someone and he went to work. The tour guides and pilots and skippers, they know their island so well. Down to every last rock. They know Whakaari more than anybody else. Alright, everyone, welcome to White Island. I'll be your guide today. Your island. They give us a hard time for directions throughout the island, and then they give us a restaurant. So what we're going to do, we're going to head around the side here, up to that main crater, stop at a few points of interest on the way, let you know some information about the island. So yeah, as long as everyone's all good, we'll start our tour, get going. The first group left pretty promptly after having a short safety break. We were still collecting our group together. So what's this called? So you're going to suck on them, and it's going to help produce saliva so that any irritation that you get from the steam itself, this is going to help soothe it so you're not coughing so much. The island track is about a singular loop that you start at the beach. Once you reach the crater, you turn around and make your way around the island, and then back to the mouth at the entrance. You got quite a bit of gas, you know, that tries to escape. Sometimes to work its way up through from that more viscous, muddy substance. So you kind of get that bloop, bloop, those kind of noises going on. So what's happening is the sulphur's coming up off the steam, it's crystallising, falling back down on top of itself, and then it forms a chimney-like structure, like on a house. So we call it the sulphur chimney area. The landscape is rock and ash and mud, but then strewn amongst these greys are sulphur deposits that are the most beautiful bright yellow and bright white crystals that seem to sparkle in the sunlight. You actually get the feeling of the vastness and the power of what you're encroaching on. This glimmer of, you know, Mother Nature at her most beautiful, but at her most deadly. Our guide said that the lake is normally a beautiful bluey green, and that day it was white, because perhaps overnight there'd been some kind of activity that caused ash to fall back down on the lake. I think it happens quite often, and for me the guides were good with it, so I was good with it. So we start walking up towards the crater. We stop to take some photos every couple yards or so. And I asked him, I said, so when was the last eruption? Because I'm getting a little nervous here. He said there was one in 2013, one in 2016. And I'm like, well, it's the end of 2019 now, and I'm getting really nervous. Hayden mentioned the island was at a level 2 risk. He didn't describe what that means at the time, but he did say it's a higher risk of activity, which to me was worrying. Level 1, level 2 didn't really mean a lot. Level 1, you know, not much happening. Level 2 was flooding activity, and then level 3 was an eruption. So, you know,
There's a massive amount of scope between level 1 and level 3. Actually, more. We made our way back down to where we were left off. We got back onto the Phoenix and were just getting ready to leave. We began to chat with one of the tour guides about how all the volcanic activity at White Island had been either overnight or when nobody had been there. So it was almost like it was being kind to people to visit. It was like, I'll erupt when you're not there, sort of thing. As we left the island and headed back, I then looked back up towards the crater. I can see the tour from the other boat. It was always pretty cool to get up to the crater and just hear everyone gasp and say wow and oh my god, this is amazing, and all start snapping photos. You get geologists coming out to see it and really kind of have a look at it. And then you get the other end of the scale, which would be like, oh, I just want a photo of the crater. I just want this for Instagram. We got to the top of the crater, I would say probably around 2 o'clock in the afternoon. And you're just looking down into this gaping, never-ending pit of steam. It's an intimidating sight. I guess where we can take pictures of the crater. My notion did just the part of the island, and then we hung out up there for a few minutes and then started the journey back down. I'm thinking, okay, we're on our way down. The tour is coming to an end, so I'm feeling a little bit better. Because they were from a cruise ship, we were sort of on quite a tight time schedule, so we were moving pretty quick on our way back to the jetty. The other tour is probably 10 minutes behind us, and so we're leaving the crater, and Hayden is coming up towards the crater. From the crater, you kind of loop back, and there's another 500 meters or so to the beach. I had 4 passengers that day, 2 couples, and at that stage, I swear we passed one of the boat groups and were walking towards the crater. I didn't recognize Hayden, and I said hi to Hayden, and while they made his way up towards the crater, his tour group. We made a journey up to the acid lake. We could see the bubbling in between the clouds of steam that were walking up into our faces. Hayden told us that we could only stay there for maybe 2 or 3 minutes, just enough time to have a good look and take some photos because the chemicals that were being released up at the top there. Started taking photos. Shortly following, there was another larger bang, followed by a massive, even larger group of rocks flying into the air. And then slowly that began to increase in intensity and size. I knew instantly. This is bad news. This is bad news. We need to run. I turned around and saw the plume. It was already taller than my island. I knew immediately what was going on. My brain had just was in overdrive and just trying to go as fast as I could to try and work out what to do. Now behind me, I hear Kelsey just yell, "Run!" And then it was on. Gosok baju, setrika baju, bantu istri. At that point, I'm frantic. I'm living my worst nightmare. We hear Hayden on the front yelling to run, at which point panic set in and we all just started running for our lives. I had my parents right on the hills. You can feel the shadow of
the explosion rise up behind us. We managed to run and take shelter behind a very large outcropping of rocks just before the ash cloud overtook us. It was just a black void. All you could hear was Iya, the sound of rumbling and just the roaring. At that point, there was nothing I could do. We were going to the next bay, which was just around the cliff, and that's when it erupted. I'm watching it go up, and it's beautiful. The white is pure white, the black is dark. It kind of is just an awesome moment. Within seconds, what was beautiful went eerily sinister. This ash cloud starts rolling down over the cliff. The crew are realizing what's happened. The boat has started to speed up significantly. We're still outside. The crew are calling everybody into the cabin. We're walking towards the coast, and one of my passengers asked me, should we run? And I looked over my shoulder and I saw this massive eruption there. I remember looking up over my left shoulder and seeing these kind of projectiles starting arcing towards us as well. To me, it looked like it was going up thousands of feet, which just wasn't ending. I looked over at the helicopter, which would have been about 300 to 400 meters away from me, so that's not an option whatsoever. Option 2 was go for some water. So I told them to run for the water. Once I got to the pier, I just went and jumped in. And I hit in the water and just holding my breath as long as I could. Everything just went black. I just remember rocks hitting me and helping my hard hat. It was the darkest thing I've ever seen in my life. Darker than any night I've ever experienced. Just pitch black. Apa itu Zahai? San Francisco, miasto, którego jestem prezydentem, odwiedzi Jan Paweł II. To jest powód do wielkiej dumy. Zgadzam się z panem. A czy wiadomo, panie prezydencie, jak dokładnie będą przebiegać uroczystości? Chcemy przywitać Jana Pawła II w taki bardzo specjalny sposób. Mam nadzieję, że aura dopisze, że wszystko odbędzie się jak należy. Prace nad scenariuszem tych uroczystości powitalnych trwają ponad rok. Więc jednym słowem spodziewam się wielkiego święta dla naszego miasta. Trzymamy kciuki, panie prezydencie. Dziękuję.
tędy pojedzie. Tyle. Ale 1000 funkcjonariuszy, żołnierze, obrona cywilna, to powinno wystarczyć na wieża. I ponad... Przepraszam bardzo, można? Pułkownik kontynuuje. Dziękuję wojewodo. Więc zabezpieczymy to w sposób klasyczny, po prostu kordonami. A tu puścimy jednostki specjalne. Zgadza się, komendancie Troy? Jak jest, damy dla naszych najlepszych ludzi. Do powodzi jadą? A skąd? Ćwiczenia mają w lasu. Te worki? Oplody będą. Do Ojca Świętego. Był u nas wizyta na początku czerwca. Powiem pani, jaki to skromny człowiek. A lało wtedy nie ma cioszek? Takie. A on stał w tej swojej czapeczce z tym dzędzlem i spłonął naszej orkiestry dętej. Powie pani, żeby nikomu nie uchybić. A pani to wierząca, co? Nie bardzo. Dawno pani nie było we Wrocławiu, nie? No. Oj, zmiany, duże zmiany. Co tak późno? Wszyscy już są. Chciałem jeszcze pani całkiem nas to pokazać. Pani nie jest tutaj na wycieczce krajoznawczej. Dzień dobry. Hej. Jakieś wymóg bezpieczeństwa, rozumiem, ale 20 piętra? Chyba przesada, nie? Macie sztab przy telewizji? Tak, dlatego jesteśmy na 20 piętrze. Przyjaciół trzymaj blisko, a nie przyjaciół jeszcze bliżej. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. To jest właśnie pani trener. Możesz najpierw Góra, odpowiedzialny za wrocławski Dzień dobry. komendant policji, Andrzej Talarek. O, a to jest nasza asystentka sztabowa, Maja Kruk. Cześć. Proszę dopuścić. Pułkownika Czarskiego oraz do pułkownika Maczoszka z nami zna, a to są nasi specjaliści od spraw hydrologii. Profesor Jan Nowak, dyrektor Północnego Zakładu Hydrogeologii, a tu do Cypryka. Przeciwne zawracanie pani głowy. Daliśmy sobie tutaj całkiem nieźle wsparcie, raczej nie jest nam potrzebne. Właśnie, nie wiem, czy pani słyszała, profesor Nowak wydał ostatnio studium stożki napływowe, a regulacja rzek w dolnym biegu. Rzeczy pakować nie. Jesteś tym nowym hydrologiem od Marczaka? No.
Pani kiedyś helikopterem wojskowym, co? No jeszcze nie. Gdyby się Pani przyleciała na przykład ze mną, co? Może. A każdy tak mówi. O, dzień dobry. I jak, wyspała się Pani? Tak jest. No zapraszam. Kilka lat temu wały zostały wzmocnione. No właśnie, to co tu ciągle robią te drzewa. No wie Pani, ale to były zawsze. Wiem. Niemca pamiętaj. Mhm. Zresztą nie uważa Pani, że z nimi jest ładniej? Cień jest, nie? No, no. Co Pani robi? Bardzo robię to co ja. To nie jest prośba, to jest rozkaz. Czuje pan jak chodzą? No. Jak woda po 50 jeszcze ze 2 metrów przy tej prędkości wały spłynęły jak babki z piasku, rozumie pan? Przez te pana drzewa. Dzień dobry. Dzień dobry. No od wojewody. Jaka prędkość? Raport będzie na koniec dnia. A są już 2 metry na sekundę? 1,9 na środku koryta. Godzinę temu było 1,8. A przy przepływie? Blisko 2,5 tysiąca metrów. Jak blisko? Bardzo blisko. Zatrzymajmy się. Pani sekundkę tam pod drzewkiem. Jeszcze nie będę patrzył. Zaraz wracam, dobra? Dzień dobry. Dobry. Piękny dom. Dziękuję. Najstarszy w okolicy. A drzewo od kiedy żółknie? Od niedawna, chyba jakiś pasowy. A ma pan piwnicę? A co pani, z nadzoru budowanego? A wyglądam na taką? Jestem hydrologiem z Wrocławia, silna kremę. Sprawdzam poziomy wód gruzowych. Mogę zobaczyć piwnicę? Pan tu mieszka? Nie, ojciec. Ja jestem po weselu. A ojciec od kiedy? Od końca wojny. A mogłabym z nim pogadać? Nie, jest szwajcarem. Czemu? Nie no, chodzi o to, że po prostu mógłbym opowiadać, co tu się działo w trakcie poprzednich stanów pogodziowych. Będzie zapraszam. Proszę.
kompletnie mokre. Mokre? Tydzień temu głosu? Tak, nie mówię, to straczka. Prawda wędkuje? Życie, jasność gry. Przepraszam, muszę zadzwonić, tylko tam mam zasięg. Pewnie. A co to za wiaduk? Kolejowy. Przed wojną jeździli nim pociągi między Opolem a Wrocławiem. Do widzenia! Do widzenia. Dzień dobry, Andrzej Rębasz. Chciałem się dowiedzieć się, jak się czuje mój ojciec. Proszę, gdzie znajdę kierownika? Ej, Wolon, co wy tu wyprawiacie z moimi przerazami? Jak ty co, regaty, o złoty kil? Jak regaty? Przecież pana spodziewajcie. Tłumaczyłem, że macie uwolnić zbiornik pod retencję. No tak, ja wszystko rozumiem, ale... Żadne ale. Macie natychmiast odpuścić wodę. A co z podestami z podium? Chłopaki już tydzień walą młotkami. Jakie podesty? To jest decyzja odgórna i odwołalna. Dobra, rozumiem. Ja odwołam. Zrobimy to. Możliwie szybko. Jak możliwie szybko, panie Woroń? Już! Ja pierdolę. Mówiłem, że nie ruchamy. Słoneczny 9 dzień lipca. Co masz, Paweł? O, kanapeczki. Jajka weź. Mamo, po co mi jajka? Weź. Janówę sobie zrobisz na śniadanie po dużo. A, daj mi 5 minut. Cześć. Dzień dobry, panie Basiu. Mam listę. Jest jeszcze może chleb myski? Żelowałem dla ciebie 2 hotele. Wspaniale. Dobrze. O, co tu mamy? Co tu mamy? Aha, Biorę wodę. dobra. Pani Barbaro, miałbym prośbę, bo dla pani chodzi o... No przecież ja słucham radia. Wiem, że masz teraz daną pracę. Pomogę ci. Dziękuję. Mosty trzymają, ale to obsadzone drzewami wały raczej nie. Przynajmniej wszystko wytrzymał. Zresztą w instrukcji nawet nie ma punktu dla przyszłej przepływu. To może to trzeba dopisać. Może pani tak nie stukać? Mieliśmy tylko mnie, żeby się przygotować. Tygodnie. Ja zaraz to... Dzień dobry wszystkim, przepraszam za spóźnienie. A gdzie pan był? Żadne sprawy, panie prezydencie, ale już jestem także. Spokojnie. Co się stało? Pani mówi, że Wrocław zabił. Przepraszam, to są tezy wyssane z palca. Przepływ nie przekroczy 2700. Już jest na 500, a w Windowach pod Wrocławiem jest tyle, że drzewa zniknęły. Komendę mu zaleje. Gdzie komendy? No pod wodą. Nie, zaleje raczej przy pole i osiedla na północy. A co z tym? Centrum raczej bezpieczne. My jesteśmy u stóp. Wrocław zalany był ostatni raz w 1903. Anglosaski mieli węzeł wodny. Wzmocnione wały. Ten model to jakaś kątna. To po co mnie tu zaprosiliście, co? Skoro wszystko lepiej wiecie, po co? Myślę, prawda. Mam rację. Czy należy ewakuować szpital na Traubudza, przepraszam? Panie Nowak, szpital na Traubudza. Ewakuować czy nie ewakuować? Możemy chociaż to wydrukować?
Tu macie ten Zaraz, bardzo przepraszam, proszę wszystkich o